Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację Della PowerEdge R640. Omówimy dziś to, w jakich wersjach deskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma ciekawostkami na jego temat. Zapraszam. Zacznijmy od rozmiaru serwera. Jest to model 1U przeznaczony do szafy rack 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 72 do 77 cm, w zależności od wersji dyskowej. Wymiary konkretne od uszu montażowych do uchwytów zasilaczy wyświetlimy zaraz na ekranie. Generalnie serwer mieści się bez problemu w standardowych, pełnowymiarowych szafach rack. Zaczynając od frontu serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, producentowi udało się zmieścić z przodu port VGA do monitora, włącznik, zwykłe USB 2.0, micro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. W wersji 4x3,5 cala i 8x2,5 cala dodatkowo możemy zamontować napęd DVD. Opcjonalnie możemy serwer wyposażyć w maskownicę odcinającą dostęp do dysków lub jej bardziej zaawansowaną wersję z wyświetlaczem LCD, na którym m.in. zobaczymy, czy zmienimy adres IP serwera. R640 występuje w kilku wariantach. Mamy klasyczną wersję 4x3,5 cala z myślą o dyskach HDD dużej pojemności, najpopularniejszą 8x2,5 cala z myślą o szybszych SSD i HDD i nieco rzadszą i najbogatszą wersję 10x2,5 cala, która w zależności od konfiguracji może obsługiwać dyski SAS SATA i lub NVMe U2. Dodatkowo, jeśli komuś wciąż mało dysków, to Dell przewidział opcjonalną rozbudowę o kolejne 2 sloty z tyłu serwera. Musimy wtedy poświęcić aż 2 gniazda PCI, ale zyskujemy łącznie do 12 dysków 2,5 cala w topowej odmianie. A to wszystko w obudowie 1U. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jakie dyski i w jaki sposób możemy podłączyć. Wersja 4x3,5 cala dostępna jest bez lub z kontrolerem sprzętowym. Bez niego możemy podłączyć do 4 dysków SATA, HDD 3,5 calowych lub SSD w adapterze. Tak podpięte dyski będą zarządzane przez zintegrowany kontroler 140. Możemy w nim zrobić macierz RAID 0, 1, 5 lub 10, jeśli na serwerze będzie Windows Server, lub RAIDa 1, jeśli będzie Linux. Inną dostępną opcją jest przepuścić te dyski transparentnie. To znaczy włączyć w trybie HBA i pozwolić oprogramowaniu zarządzać konfiguracją. Jest to lepsze wyjście dla osób korzystających z TrueNASa czy Proxmoxa. Drugą opcją, zdecydowanie preferowaną przez większość klientów, jest kontroler sprzętowy RAID. Dzięki niemu możemy korzystać nie tylko z dysków SATA, ale też z znacznie szybszych i lepszej jakości dysków SAS. Dostępne są zarówno opcje HBA pod ZFS, jak i RAID z cache'em i podtrzymaniem bateryjnym dla klasycznych rozwiązań. Idąc dalej, mamy wersję 8x2,5 cala. Tutaj sytuacja wygląda praktycznie identycznie, z tą różnicą, że dyski muszą być fizycznie mniejsze. Czyli w wersji bez kontrolera RAID działają jedynie dyski z SATA i musimy się obejść smakiem z dyskami SAS. Jeśli jednak wybierzemy wersję z kontrolerem RAID, zyskujemy obsługę SAS i SATA zarówno dla SSD i HDD. I topowa odmiana 10x2,5 cala. W niej odpada korzystanie z zintegrowanego kontrolera S140, serwer nie wspiera tej opcji. Możemy albo pracować z kontrolerem sprzętowym HBA lub RAID, by podłączyć dyski SAS i SATA, albo pracować bez kontrolera, za to z okablowaniem NVMe. Wtedy serwer wspiera jedynie dyski NVMe U2 i U3 w trybie transparentnym, lub mamy opcję najbardziej wyśrodkowaną, do backplane'a podłączyć zarówno okablowanie NVMe, jak i kontroler SAS SATA. Wtedy taki serwer pozwala nam na robienie macierzy sprzętowych na dyskach SAS SATA, a dyski NVMe przepuszcza transparentnie do systemu. Jedyne ograniczenie wtedy występujące to konieczność przeznaczenia slotów na dyski parami. To znaczy, że jeśli włożymy dysk SAS w slot 0, to slot 1 nie obsłuży nam NVMe i na odwrót. Najczęściej klienci decydują się na konfigurację z 8 dyskami SAS SATA i 2 NVMe, czasem 6 dyskami SAS i 4 NVMe, ale zdarzają się i konfiguracje z 2 dyskami SAS w RAIDzie pod system i 8 dyskami NVMe podłączonymi transparentnie z myślą o ZFS-ie. Cenną informacją jest to, że klatka dodatkowo rozbudowująca serwer o 2 sloty 2,5 cala z tyłu dostępna jest zarówno w wersji z okablowaniem pod kontrolery sprzętowe, jak i NVMe. Dzięki temu ma naprawdę sporo zastosowań. Szerzej opcję RAIDa omówimy później przy kontrolerach, tymczasem w R640 w zależności od TDP procesora mamy 2 rodzaje wentylatorów i radiatorów.
standard dla konfiguracji do 150 W per procesor i high performance powyżej, jak i do wszystkich konfiguracji z dyskami NVMe. Wentylatory są hot swapowe, co oznacza, że możemy je wymieniać w trakcie pracy serwera. Ze względu na niewielki rozmiar pracują na wysokich obrotach. Nie jest to najcichszy serwer na rynku, ale do rekordzistów głośności też mu daleko. Radiatory standard są aluminiowe, za to high performance mają dodatkową wstawkę miedzianą do lepszego transferu ciepła. Jeśli chodzi o CPU, to jest to maszyna niezwykle elastyczna. Socket to LGA 3647, czyli obsługuje procesory serii Intel Xeon Scalable, jak Silver, Gold czy Platinum pierwszej i drugiej generacji. Serwer może działać z jednym lub dwoma procesorami, a to oznacza, że może mieć od 4 rdzeni i 8 wątków do aż 56 rdzeni i 112 wątków. Dzięki temu jest świetny zarówno dla tych szukających wysokiej mocy obliczeniowej od zaraz, jak i dla firm, które szukają porządnej maszyny na przyszłość, ale chcą zacząć od mniejszej inwestycji. Na płycie mamy 24 sloty na pamięci RAM. Serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i ECC LRDIMM, ale pamiętajcie, by ich ze sobą nie mieszać. Albo jedno, albo drugie. Żeby się uruchomił, musimy wsadzić przynajmniej jedną kość RAM per procesor, czyli przy jednoprocesorowej konfiguracji do rozruchu potrzebujemy zaledwie jednego modułu. My jednak zalecamy obsadzać serwer minimalnie po 2 kościach RAM per procesor, tak byśmy mogli czerpać korzyści z trybu Dual Channel. Maksymalnie możemy zamontować aż 3 TB pamięci RAM. Jeśli chodzi o jej prędkość, to w zależności od procesora serwer może pracować z kośćmi od 2133 do 3200 MHz, przy czym realne taktowanie przy najmocniejszych procesorach nie przekracza 2933 MHz. Warto dodać, że przy jednoprocesorowej konfiguracji aktywna jest połowa slotów RAM. W takiej sytuacji nasza maksymalna ilość pamięci spada. Tak jak wspomniałem wcześniej, w serwerze mamy następujące opcje. Kontroler zintegrowany, S140 obsługujący jedynie dyski SATA z ograniczonymi możliwościami tworzenia software'owych macierzy i kontrolery sprzętowe z wsparciem dla dysków SAS i SATA. H330, który potrafi pracować w RAID 1, 5 i 10 lub trybie HBA. HBA 330, który jest jego bliźniakiem z czystszym firmwarem lepiej pasującym do ZFS. H730 z gigabajtową pamięcią cache i podtrzymaniem bateryjnym, który wspiera RAIDa 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. H730P, czyli to samo, ale z 2 GB pamięci. I topowy H740P z aż 8 GB szybszego cache'u. No jest on najwydajniejszy pod kątem klasycznego RAIDa z całej listy. Wspiera też wszystkie ważne standardy, czyli 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. Kontrolery H730, 730p i 740p wspierają tryb HBA, ale nie polecamy ich do ZFS-a. W praktyce lepsze i stabilniejsze rezultaty daje tańszy H330 lub HBA 330. Kontrolery WER640 zajmują swoje dedykowane miejsce na płycie głównej, dzięki czemu można powiedzieć, że nie marnują nam miejsca na karty PCI z tyłu. Dyski NVMe, raz jeszcze wspomnę, pracują transparentnie. Podłączane są z backplane prosto do płyty głównej, pomijając kontroler RAID. Nie możemy zrobić na nich sprzętowego RAIDa i musimy mieć specjalne okablowanie. Na płycie mamy również miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi jest szczególnie przydatny, gdy chcemy skorzystać z wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy 2025. W WER640 mamy 3 opcje, jeśli chodzi o risery. Pierwsza, najczęściej spotykana, to jeden riser z 2 portami na karty niskoprofilowe. Gdy mamy zamontowane 2 procesory, możemy również dobrać drugi riser, pozwalający na montaż kolejnej, trzeciej karty na niskim profilu. Drugą, rzadziej spotykaną opcją jest konfiguracja, w której mamy 2 sloty na karty. Jedną na niskim profilu, a drugą na pełnym. W tej konfiguracji muszą być 2 procesory. No i jest trzecia opcja, która zakłada użycie klatki na dodatkowe 2 dyski. W takim przypadku możemy mieć maksymalnie 1 slot PCI na niskim śledziu po lewej stronie serwera. I co warto wspomnieć, wszystkie sloty niezależnie od konfiguracji są PCI 3.0 x 16, czyli mamy porty o pełnej przepustowości. Jeśli chodzi o rozbudowę możliwości serwera z pomocą kart PCI, to mamy prawie nieograniczone opcje. Od kart sieciowych, przez karty FC do łączności z macierzami, po akceleratory AI czy karty graficzne niskoprofilowe. Do szerszej listy odsyłam na naszą stronę do konfiguratora serwera. Teraz wspomnę tylko o jednej wyjątkowej. Karta BOS to dostępne rozszerzenie pamięci montowane w slocie PCI.
Karta mieści 2 dyski SSD M2 SATA i pozwala zrobić na nich software'owy RAID 1. To rozwiązanie często wykorzystywane jest jako dysk na wirtualizator albo system operacyjny. Poza portami PCI z Reezerów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot na płycie głównej, tak zwane karty NDC. Nie są one niczym innym jak kartami PCI w przebraniu Della, zrobione tak, by zmieściły się w tej ograniczonej przestrzeni. Możemy tutaj wsadzić kartę sieciową, od podstawowej 4x1 gigabit na RJ45, po warianty z SFP+, SFP28 czy nawet 40-gigowym QSFP. Występują również karty hybrydowe z 2 portami jednego rodzaju i 2 drugiego, jak na przykład ta, którą widzimy tutaj, z 2 portami 1-gigowymi i 2 10-gigowymi SFP. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Są i takie oparte na chipsetach Intela, i Broadcoma, i Mellanoxa, czy też Emulexa. Przechodząc do tyłu serwera, widzimy sloty na karty PCI, kartę NDC, w naszym przypadku wcześniej wspomniany podwójny Broadcom, port gigabitowy do zarządzania zdalnego iDRAC, 2 porty USB 3.0, 1 port serial i drugą VG do monitora. Widzimy również diodę pomagającą odnaleźć serwer w szafie. Możemy ją zdalnie włączyć, by w szafie pełnej serwerów łatwiej wykryć ten, który nas interesuje. Też świeci się ta dioda na pomarańczowo, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer ma 2 zasilacze. Możemy wybrać między 495, 750, 1100 i 1600 W dla zwykłego prądu zmiennego lub wybrać wariant 1100 W na prąd stały 48 V. Zasilacze mogą pracować w trybie pełnej redundancji, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna będzie dalej pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco bez wyłączenia serwera. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. Fabrycznie dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRAC'iem Enterprise, tak by zapewnić od ręki dostęp do zdalnej konsoli, która jest po prostu musem w dzisiejszych czasach. Szerzej o tym, co można w iDRAC'u ustawić, sprawdzić czy skonfigurować, będziemy opowiadać w innych filmach. Więc jeśli interesuje Cię ten temat, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i zerknięcia na pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z 2 rodzajami szyn. Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy rack, drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają na jedynie częściowe wysunięcie. Tak jak wspomniałem podczas omawiania procesorów, serwer jest naprawdę multifunkcyjny. Dzięki niskiej cenie zakupu samej platformy możemy z powodzeniem używać go z jednym procesorem, 2 kostkami RAM, z małymi dyskami, jako serwera dla księgowości w małej firmie z ambicjami na rozbudowę w przyszłości. Ale równie dobrze możemy wyposażyć go w kilkadziesiąt rdzeni, setki gigabajtów RAM, szybkie dyski NVMe i od razu robi się nam potwór do wirtualizacji baz danych SQL czy zdalnych pulpitów. Sprawdzi się zarówno w prostych wdrożeniach, jak i tych opartych na ZFS-ie. Serwer ten można skonfigurować pod potrzeby znacznej większości małych i średnich firm, tak żeby w pełni zaspokajały ich potrzeby i jednocześnie zapewniając miejsce na rozbudowę w przyszłości. Serwer ten i wiele innych mamy tutaj na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który umożliwi Ci stworzyć idealny zestaw dla Twoich potrzeb. Lub, jeśli nie czujesz się swobodnie z samodzielną konfiguracją, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy. Jeśli interesuje Cię więcej w temacie serwerów, sieci i oprogramowania, to zostaw subskrypcję. W przyszłości będziemy pokazywać jeszcze więcej ciekawego sprzętu. A jeśli są serwery, macierze czy przełączniki, które szczególnie Cię interesują, podziel się nimi w komentarzu. Może uda nam się o nich coś nagrać. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.